generalnie widoki są super, ale jak spojrzymy tam za burtę, tam gdzie świeci słońce, gdzie rozbijają się fale, to już jest w ogóle mega. And is this monster wave the biggest ever taken on by a woman surfer? We hear from Britain's Laura. We're surfing a famous spot on the coastline of Portugal. Nazaré tradycyjnie możemy podzielić na 3 rozpoznawalne części, takie jak Praia do Norte, czyli właśnie latarnia, z której możemy oglądać fale, Dolne Miasto, czyli Praia de Nazaré oraz Górne Miasto, czyli Sitiu. Fale, które widzimy przy Nazaré, zaczynają się daleko na Oceanie Atlantyckim, podczas silnych sztormów. Tam powstają długie, silne fale zwane sfelami. A pod wodą przy Nazaré jest ogromna, głęboka rynna, kanion podmorski, który działa jak wielki lejek i skupia te nadchodzące fale. Gdy taka skoncentrowana fala dopływa do płytkiej wody przy plaży Praia do Norte, jej dno nagle się spłyca, więc fala zwalnia i zamiast się rozproszyć, podnosi się do góry i robi się przez to bardzo, bardzo wysoka. A dodatkowo różne fale mogą na siebie zachodzić, nakładać się, co też potęguje wysokość tej jednej wielkiej fali. Warto dodać, że to jest największy kanion podmorski przy wybrzeżu Europy. Jego długość ocenia się w przybliżeniu na 210 do 230 km, czyli około trasa z Warszawy do Sandomierza przez Starachowice. A swój dzień w Nazaré właśnie zaczęliśmy z Łukaszem od tego dolnego miasta, czyli Bajksza albo Praia do Nazaré. I właśnie tutaj zaczyna się większość turystycznego i lokalnego ruchu. Tu zaczyna się spacer, zobaczymy tutaj stoiska z jedzeniem i bardzo fajnie można poczuć tutaj klimat miasta. Polecam wam zrobić tak jak my, czyli siąść sobie na ławce i zjeść tutaj, nie wiem, pastel de nata albo jakąś rybkę, jeśli jesteśmy bardziej głodni. Jest jeszcze miejsce, które polecam wam pójść, ale o nim nie wiedziałem, kiedy byłem na miejscu. W Dolnym Mieście znajduje się Mercado Municipal, czyli targ, na którym można kupić świeże ryby, owoce morza, warzywa i sery i takie rzeczy. Przykładowo na Maderze wyhaczyliśmy owoc, który nazywa się ananas banana i on jest bardzo ciekawym owocem w smaku, więc koniecznie polecam wam chodzić na takie targi. I Dolne Miasto ma bardzo łatwą, przyjazną siatkę uliczek. Od głównej promenady można w kilka minut dojść do targu, portu czy stacji funikular, które łączy Dolne Miasto z Górnym Miastem. Więc teraz dostaniemy się do górnej części miasta za pomocą kolejki. I ta funikular to nie tylko szybki sposób na dotarcie na górę. Sama w sobie jest ikoną Nazaré. Jest to krótka, malownicza trasa, ale oferuje bardzo ciekawe doświadczenie. Dojechaliśmy właśnie na górę do punktu widokowego, skorzystaliśmy z kolejki i powiem wam, że koniecznie warto się przejechać chociaż w jedną stronę kolejką. Bilecik 2,50 albo bez strony 4 euro. O, ja cię kręcę. Ja cię kręcę, ty. No to jest to. Sitiu, czyli Górne Miasto na klifie, to serce historycznej i duchowej miejscowości. Stoimy właśnie przed XIV-wiecznym sanktuarium. Jest to jedno z najstarszych i najważniejszych sanktuariów maryjnych w Portugalii. A tradycja głosi, że drewniana figurka Matki Bożej, tak zwana Czarna Madonna, została przewieziona tutaj w roku 711 przez mnicha Romano, który uciekał z półwyspu po najazdach muzułmańskich. Legenda, która ukształtowała to miejsce, opowiada o rycerzu, Dom Fuasie Raupiniu, który podczas pościgu za jeleniem w gęstej mgle stanął nad przepaścią, prawie z niej spadając, lecz cudowna interwencja związana z obrazem Maryi uratowała mu życie. A w miejscu tego cudu stoi dziś skromna kapliczka pamięci Ermida da Memoria. Tutaj ocean jest akurat szczególnie ładny z tych miejsc w Portugalii i w Hiszpanii, które odwiedziliśmy, także nie żałujemy. Bilety za 12 euro redę to tam. Tak, 2 strony. Pozdrawiamy z Porto jeszcze. Dokładnie, pozdrawiamy I z Nazary. serdecznie. A po obejrzeniu miejsc sakralnych możemy pójść na punkty widokowe, z których rozciera się panorama, z której widać całe miasto Nazaré, piaszczyste łuki oraz zatokę. Z Sitiu prowadzi w stronę północnego klifu wyraźna ścieżka, którą można przejść w kierunku Forte de São Miquel. A po drodze natrafimy na rozpoznawalny punkt. Jest to figura, która przedstawia humanoidalną postać z głową jelenia trzymającą deskę surfingową i symbolicznie łączy 2 aspekty Nazaré. Średniowieczną legendę o cudownym ocaleniu rycerza, o którym już opowiadałem, oraz współczesny wizerunek Nazaré jako światowego miejsca surfingu Big Wave. Forte de São Miquel Arcanio to fort z latarnią, który stoi na skalnym cyplu u wejścia do Praia do Norte.
i przez wieki pełnił funkcję obronną i nawigacyjną na tym odcinku wybrzeża. W XXI wieku fort pełni także funkcję atrakcji turystycznej oraz ośrodka dokumentującego fenomen fal Nazare, a od około 2010 roku w forcie udostępniono ekspozycję poświęconą surfowaniu na wielkich falach oraz zjawisko podwodnego kanionu. Sebastian Staudtner zapisał się w historii surfingu, gdy w październiku 2020 roku przejechał falę o wysokości 26,2 metra. Najwyższą oficjalnie zmierzoną falę, na jakiej kiedykolwiek surfowano. Wcześniej rekord Nazare należał do innych pionierów wielkich fal. W 2011 roku Gareth McNamara jako pierwszy zwrócił uwagę świata na Nazare, surfując tutaj na fali o wysokości 23,8 metra. A kilka lat później Rodrigo Coxa pobił jego wynik, pokonując falę mierzącą 24,4 metra. Również Nazare zapisało się także w historii surfingu kobiet. Maya Gabeira ustanowiła tu rekord świata, gdy pokonała falę mierzącą 22,4 metra. Dzięki temu fort łączy funkcję historyczną z rolą miejsca upamiętnienia i kontekstu dla współczesnego surfingu na ogromnych falach. A wchodząc na górę tego muzeum też widzimy piękny punkt widokowy. Jednak polecam wam wyjść z muzeum i pójść w lewą stronę od wyjścia i tam zobaczymy jeszcze ładniejszy punkt widokowy, na którym spędziliśmy około 2-3 godziny z Łukaszem po prostu siedząc i patrząc na te piękne fale. Szczerze nie wiem, co zrobić z tym widokiem. Jakbym mógł, to bym go zjadł. Galeria już jest po prostu przepełniona. Patrzę, nie mogę się napatrzeć. No jest pięknie, no. Znaleźliśmy ładny punkt widokowy z Łukaszem, trochę tu siedzimy i jesteśmy po prostu pod takim wrażeniem tego miejsca. W ogóle ta miejscowość jest koniecznie takim must have'em do odwiedzenia w Portugalii. Pierwszy raz w życiu będę jechał diabelskim młynem, ty zdaje się też. Wsiadamy tutaj do jedyneczki zaraz. No i co, się przejedziemy, nie? 3 rundki, 10 minut. Tutaj Jorge jest bardzo, bardzo pomocny i otwarty. Zaraz otworzy nam drzwi i sobie wsiądziemy, nie? Piękna sprawa. Piękna. Ogólnie to co? Powiem jeszcze raz. Pierwszy raz tu jesteśmy Tak jest. i w sumie spodziewałem się czegoś bardziej takiego straszniejszego. Jest okej. Może młynowi nierówny. Może być. 2 bilety po 5 euro sztuka. Jest fajnie, ale jeszcze lepiej by było podczas złotej godziny. Niestety w sumie siedzieliśmy na długo na punkcie, no i w Oj, sumie tak. tam spędziliśmy czas. No ogólnie tutaj jak w całym Nazare jest przepięknie. W ogóle mega fajne jest to, że to jest bardzo wszystko w centrum zrobione. Czyli zaczęliśmy na dole, wjechaliśmy kolejką na górę i tutaj mamy, po lewej stronie mamy sanktuarium? Sanktuarium. Z tyłu za nami jak się trochę przejdzie to jest punkt widokowy. No i tutaj jest młyn, więc w ogóle każde miejsce gdzie się spojrzy jest przepiękne. Nawet teraz za mną widać, jest przepięknie tutaj. Idziemy sobie na huśtawkę, która znajduje się tam, po waszej lewej stronie. Jest już prawie godzina 18. Słońce już dawno zaszło, a nadal jest po prostu przepięknie. Zaliczymy huśtawkę, czyli nasz ostatni punkt na wyprawie. I zawijamy się do domu, ale no... cudowne miejsce. No to tak jak Łuki mówił, schodzimy sobie tą ścieżką. Spędziliśmy trochę czasu na tej ławeczce, porobiliśmy kilka zdjęć, ale ogólnie tyle czasu spędziliśmy tam na górze, więc zeszło nam całe słońce, no i nic nie widać, ale i tak jest bardzo ładnie. No i idziemy teraz tą ścieżką na dworzec. Dobra, zmierzamy teraz na dworzec i właśnie nachodzą nas różne przemyślenia z Łukaszem odnośnie miasta. No i zauważyliśmy, że to miasto praktycznie jest całe w odcieniach takich bieli. To mi się bardzo podoba, bo wszystko tworzy taką spójną całość. Jedyne co jest takie trochę niszczące, to wszystko, no to są te grafiki na ścianach, ale tego chyba żadne miasto nie uniknie, więc ogólnie jest pięknie. Dobra, teraz podsumowanie. Muszę wam powiedzieć, że jeżeli idziecie do Portugalii na kilka dni, polecam wam zdecydowanie bardziej udać się do Nazare niż do jakiegoś Aveiro albo Bragi. Uważam, że to jest jedno z piękniejszych miejsc w Portugalii. I te dwie rzeczy, jak wjechanie na górne miasto i patrzenie z tego punktu widokowego, a potem pójście na ten punkt widokowy i oglądanie tych pięknych fal, było po prostu niesamowite.